Kim jesteśmy? To pytanie wydaje się proste, ale przez wieki ludzkość spędziła niezliczone godziny próbując znaleźć na nie odpowiedź. Filozofowie, naukowcy, my sami, wszyscy wciąż poszukujemy tej jednej idealnej definicji. W tym całym zamieszaniu z każdej strony bombarduje nas hasło, które stało się niemal mantrą współczesności. Musisz odnaleźć swoje prawdziwe ja. To zdanie pojawia się w książkach, filmach, rozmowach z przyjaciółmi, a nawet w naszych własnych myślach. Od influencerów po filozofów wszyscy mówią o szukaniu siebie, byciu autentycznym i odkrywaniu swojego prawdziwego ja. Jakby to była pewnego rodzaju obietnica. Jeśli ty znajdziesz swoje ja, znajdziesz spokój, spełnienie i sens życia. Ale co jeśli odnalezienie siebie to mit, który nie prowadzi do żadnego prawdziwego odkrycia, tylko do nieustannego gonienia za czymś, co nie istnieje? To pytanie stawia Michel Foucault. Foucault nie wierzył, że tożsamość jest czymś, co możemy tak po prostu odnaleźć. Oznaczałoby to, że do odnalezienia mamy coś gotowego, określonego, a odnalezienie tego jest celem i finalną destynacją naszych życiowych poszukiwań. Foucault podważył do tej pory stabilną koncepcję tożsamości, która zakładała istnienie centralnego ja, stałego i niezależnego od zewnętrznych wpływów. Dlatego właśnie wiele z filozofii Foucault koncentruje się na podmiocie i jego zależności ze światem, co stało się punktem centralnym jego badań. Starał się wyjaśnić, jak dużo z tego, kim jesteśmy, jest tak naprawdę kształtowane przez społeczeństwo, a jak wiele mamy sami do powiedzenia w kwestii tworzenia naszej tożsamości. Zastanawiał się, jak balansować między byciem pod wpływem sił, które są poza naszą kontrolą, a możliwością kształtowania siebie samych. Jednym z najważniejszych wniosków płynących z prac Foucault jest to, że tożsamość nie jest czymś, co możemy odkryć. Jest raczej czymś, co tworzymy, ale jak dokładnie się to dzieje? Zdaniem Foucault nasze poczucie tożsamości jest efektem działania różnych sił kulturowych i społecznych. To nie my odkrywamy i odnajdujemy siebie, lecz kształtują nas normy, instytucje, język, a także systemy władzy, które określają, kim możemy być i jak powinniśmy się definiować. Nasza tożsamość jest nam więc w pewnym sensie odgórnie narzucona i definiowana poprzez okoliczności, w jakich się znajdujemy i siły, którymi podlegamy. Foucault badał właśnie to, w jaki sposób społeczeństwo narzuca nam określone ramy myślenia o sobie i jak władza kształtuje nasze codzienne doświadczenia. Należy jednak mocno podkreślić, że w jego ujęciu władza nie jest jedynie narzędziem represji czy kontroli narzucanej z góry przez instytucje państwowe, przenika wszystkie aspekty życia społecznego, kształtując nasze myślenie, zachowania i poczucie tożsamości. Nie jest skoncentrowana w jednym miejscu, lecz rozproszona w całym społeczeństwie. Działa na poziomie mikro, czyli w codziennych interakcjach międzyludzkich, w szkole, pracy, rodzinie, a nawet w drobnych sytuacjach społecznych, takich jak rozmowa z kasjerem w sklepie czy interakcja na portalach społecznościowych. Mikrowładza manifestuje się w drobnych gestach, słowach i reakcjach, które uczymy się interpretować jako społecznie akceptowalne lub nie. Przykładowo, nauczyciel w szkole nie tylko przekazuje wiedzę, ale także kształtuje sposób, w jaki uczniowie powinni się zachowywać. Uczy ich dyscypliny, posłuszeństwa i odpowiednich reakcji na autorytet. Foucault wyróżniał również to, że władza nie tylko ogranicza, ale także produkuje rzeczywistość. Oznacza to, że nie tylko wyznacza granice tego, co wolno, ale także kształtuje wiedzę, prawdy i normy, które uznajemy za oczywiste. Na przykład władza edukacji nie tylko uczy dzieci faktów o świecie, ale także określa, jakie informacje są ważne, jak należy je interpretować i jakie wartości powinny przyjmować kolejne pokolenia. Podobnie w medycynie. Kiedy mówimy o zdrowiu psychicznym, to co dziś uznajemy za chorobę psychiczną jest wynikiem historycznego procesu definiowania zdrowia i normy przez system władzy. W przeszłości wiele z problemów takich jak depresja czy nerwice mogły być postrzegane jako normalne reakcje na trudności życiowe. Dziś jednak w ramach nowoczesnej medycyny uznaje się je za choroby wymagające leczenia. Pokazuje to, jak zmieniające się normy społeczne oraz instytucje władzy wpływają na to, co uznajemy za normalne lub anormalne. Należy jednak podkreślić, że Foucault nie mówi, że jesteśmy jedynie pasywnymi ofiarami władzy, ale raczej, że wchodzimy w procesy władzy świadomie, wybierając, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. Foucault nawiązał do historii starożytnych Greków, szczególnie w kontekście samodyscypliny. Według niego w czasach klasycznych władza była bardziej jawna i bezpośrednia. Opierała się na fizycznym przymusie, np. w postaci karania czy egzekucji w przestrzeni publicznej. Foucault opisał ten proces jako wewnętrzne przyjęcie norm.
Władza nie polegała już na fizycznym zmuszaniu do posłuszeństwa, ale na tworzeniu norm, które jednostka sama sobie narzucała i wewnętrznie dostosowywała się do nich. W ten sposób tworzymy naszą tożsamość, dostosowując się do zewnętrznych wymagań, ale też sami w pewnym sensie stajemy się współtwórcami tych norm i wartości, bo wybieramy, jak się do nich dostosować. W ten sposób tworzymy naszą tożsamość, dostosowując się do zewnętrznych wymagań, ale też sami w pewnym sensie stajemy się współtwórcami tych norm i wartości, bo wybieramy, jak się do nich dostosować. Nie jesteśmy zatem biernym obiektem władzy, działa ona w sposób bardziej rozproszony i subtelny, a jej granice są formowane poprzez nasze działania i samodzielne poddawanie się określonym normom. Przykładem może być zmiana roli, jaką pełnimy w różnych środowiskach. W pracy dostosowujemy się do wymagań zawodowych, zachowując profesjonalizm, w gronie znajomych jesteśmy bardziej swobodni, a w relacjach rodzinnych często powracamy do utartych wzorców. Każda z tych przestrzeni wymaga od nas określonych reakcji i sposobów bycia, a niektóre normy są nam narzucane tak subtelnie, że przyjmujemy je jako naturalne, nie kwestionując ich istnienia. Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów jest wpływ mediów społecznościowych. Algorytmy platform takich jak Instagram czy TikTok nie tylko pokazują nam treści zgodne z naszymi zainteresowaniami, ale także kształtują nasze poczucie estetyki, wyznaczają standardy piękna, a nawet wpływają na sposób, w jaki definiujemy sukces i szczęście. Jeśli treści, które widzimy codziennie, sugerują, że szczęście to podróże, luksusowe życie i określony typ wyglądu, zaczynamy wierzyć, że właśnie tak wygląda ideał, do którego powinniśmy dążyć. Z kolei sposób, w jaki ludzie prezentują się w mediach społecznościowych, rzadko odzwierciedla ich prawdziwe ja. Wiele osób dostosowuje swoje profile do oczekiwań społecznych, wybierając tylko te aspekty swojego życia, które są atrakcyjne, kreując wizerunek zgodny z panującymi normami. W ten sposób media społecznościowe działają podobnie jak instytucje analizowane przez Foucault. Określają, jakie zachowania są pożądane, jakie wizerunki są nagradzane większym zasięgiem i aprobatą, a jakie treści zostają odrzucone. Można więc zadać pytanie, czy nasze działania w tych przestrzeniach są rzeczywiście wynikiem naszej wolnej woli, czy raczej podświadomego dostosowywania się do niewidzialnych mechanizmów władzy. Michel Foucault w swoich późniejszych pracach takich jak Historia seksualności rozwija koncepcję technik siebie, praktyk, które pozwalają jednostce świadomie kształtować swoją tożsamość. Są to działania oparte na refleksji, samodyscyplinie i określonych rytuałach, które pomagają zarządzać sobą i swoim życiem. Na czym polegają te praktyki? To wszelkie działania, które podejmujemy, aby doskonalić siebie. Od ćwiczeń fizycznych przez medytację i diety, po rozwój duchowy czy intelektualny. Nie ograniczają się wyłącznie do dbania o ciało, lecz obejmują również strategie emocjonalne i poznawcze, które pomagają lepiej zrozumieć siebie i nadać sens własnemu życiu. Choć może się wydawać, że techniki siebie to indywidualny wybór, w rzeczywistości często wynikają one z kulturowych oczekiwań. Współczesne społeczeństwo promuje szczupłą, wysportowaną sylwetkę jako symbol sukcesu, samokontroli i troski o siebie. Pod wpływem tych norm dbałość o dietę i aktywność fizyczną przestaje być wyłącznie świadomą decyzją, a zaczyna być traktowana niemal jako obowiązek. Coś, co należy robić, by zasłużyć na akceptację i uznanie. W efekcie to, co wydaje się osobistą praktyką samodoskonalenia, często okazuje się formą podporządkowania społecznym wzorcom. Podobnie jak w przypadku mediów społecznościowych i pożądanego rodzaju treści. Kluczowym pojęciem w tym kontekście jest biowładza. Termin, który Foucault wprowadził, aby opisać sposób, w jaki władza wpływa na życie jednostek, kształtując ich podejście do zdrowia, ciała i umysłu. Współczesne praktyki wellness, programy fitness czy techniki mindfulness, często postrzegane jako narzędzia samodoskonalenia, stanowią doskonały przykład tego mechanizmu. Przekonanie, że dbanie o zdrowie i atrakcyjny wygląd to nie tylko wybór, ale wręcz obowiązek, stało się powszechną normą, którą trudno podważyć. W tym kontekście biowładza działa subtelnie, lecz skutecznie. Społeczeństwo nie tylko wpływa na nasze codzienne nawyki, ale także na sposób, w jaki postrzegamy siebie i swoje ciało. Choć wiele z tych praktyk obiecuje lepszą jakość życia, w rzeczywistości często stają się one elementem społecznej presji prowadzącej do wzmożonej wewnętrznej samodyscypliny. Na tym polega paradoks technik siebie. Wydają się one osobistym wyborem, lecz w rzeczywistości najczęściej wpisują się w dominujące normy społeczne. Nie są narzucane odgórnie, lecz przyjmowane dobrowolnie, ponieważ obiecują samorealizację i spełnienie. Foucault uważa również, że takie mechanizmy działają nie tylko w kontekście ciała, ale także w sferze umysłu.
Medytacja i mindfulness, które stały się popularnymi narzędziami walki ze stresem, również wpisały się w kulturę produktywności i efektywności. Medytacja, mimo iż w swojej istocie jest praktyką mającą na celu wyciszenie umysłu i relaksację, w ramach współczesnego kultu produktywności stała się narzędziem, które pomaga lepiej funkcjonować w systemie. Zamiast dawać przestrzeń do odpoczynku i wolności od presji, stała się kolejnym sposobem na optymalizowanie działania. Podobnie jest z dietami, programami fitness czy kursami rozwoju osobistego. Coaching oraz systematyczne wyznaczanie celów często opierają się na zasadzie samodyscypliny i nieustannego doskonalenia siebie. Dla wielu osób takie praktyki stają się sposobem na uporządkowanie życia, zwiększenie motywacji i poczucia kontroli nad własnym rozwojem. Wzmacniają one poczucie sprawczości, pomagają budować nawyki i dają satysfakcję z osiąganych postępów. Jednak nie zawsze przynoszą wyłącznie pozytywne efekty. Gdy współczesna kultura promuje ideę nieustannego samodoskonalenia, może to prowadzić do nadmiernej presji i poczucia, że nigdy nie jesteśmy wystarczający. Kiedy dążenie do lepszej wersji siebie staje się obowiązkiem, łatwo popaść w pułapkę ciągłego porównywania się z innymi, niezadowolenia z własnych osiągnięć i nieustannego podnoszenia poprzeczki. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do przeciążenia psychicznego, wypalenia i frustracji zamiast rzeczywistej satysfakcji z rozwoju. Kluczowe staje się więc znalezienie równowagi. Techniki siebie mogą być wartościowym narzędziem samorozwoju, ale tylko wtedy, gdy są stosowane w sposób świadomy i zgodny z własnymi potrzebami, a nie wyłącznie pod wpływem presji otoczenia. Foucault podkreśla, że jednostka nie jest biernym odbiorcą norm i oczekiwań. Może świadomie wybierać sposoby kształtowania siebie. Techniki siebie nie muszą ograniczać się do dostosowywania do świata, lecz mogą stać się przestrzenią eksperymentowania, redefiniowania wartości i wypracowania własnych ścieżek rozwoju. W ten sposób nie są jedynie metodą samokontroli, ale mogą prowadzić do rzeczywistej wolności. Wolności do kreowania własnej rzeczywistości na własnych zasadach. Skoro wiemy już, że tożsamość jednostki jest kształtowana przez wpływy kulturowe i społeczne, warto zwrócić uwagę na kluczowy aspekt. Otoczenie, społeczeństwo i kultura nie są bytami stałymi. Przeciwnie, podlegają nieustannym zmianom, ewoluują wraz z historią, technologią i normami społecznymi. Jeśli więc to, co nas kształtuje, samo w sobie jest płynne i dynamiczne, nasza tożsamość również nie może być czymś stałym i niezmiennym. Tożsamość nie jest raz na zawsze określoną strukturą, lecz efektem ciągłej interakcji z otoczeniem, które nieustannie się przekształca. Jak więc możemy mówić o prawdziwym ja, skoro to ja jest nieustannie redefiniowane przez świat, w którym żyjemy? Nie ma jednej uniwersalnej koncepcji tożsamości, lecz każda epoka formułuje ją na nowo, zgodnie z dominującymi w danym okresie dyskursami, systemami wiedzy i strukturami władzy. Najbardziej przełomowy moment w postrzeganiu tożsamości nadszedł jednak wraz z XIX i XX wiekiem. Wówczas, jak wskazuje Foucault, człowiek przestał być wyłącznie podmiotem poznania, a stał się przedmiotem władzy i norm społecznych. Instytucje takie jak państwo, nauka, medycyna i media zaczęły definiować, kim jesteśmy i jak powinniśmy żyć. Tożsamość przestała być indywidualnym wyborem, zaczęła być kształtowana przez system władzy. Foucault zmusza nas do zastanowienia się nad tym, czy w ogóle istnieje coś takiego jak prawdziwe, autentyczne ja. Czy może każda epoka projektuje je na nowo? To, kim jesteśmy, wydaje się być wypadkową społecznych norm i kategorii, w które zostaliśmy wpisani. Nasza tożsamość, zamiast być naszą indywidualną własnością, stała się produktem systemu, w którym żyjemy. Współczesne poszukiwanie autentycznego ja można by uznać za formę technologii siebie, o której mówi Foucault. Nasze tożsamości są kształtowane przez społeczne i kulturowe instytucje, które narzucają określone normy, a współczesny rynek rozwoju osobistego w istocie może być uznany za jedną z takich instytucji. Choć oferuje narzędzia do samopoznania i rozwoju, w rzeczywistości opiera się na społecznych normach, sukcesie, efektywności, perfekcji i byciu autentycznym w sposób, który pasuje do obowiązujących wzorców sukcesu. W tym kontekście obsesja na punkcie odnajdywania siebie daje wrażenie wolności, ale w rzeczywistości może prowadzić do uzależnienia od zewnętrznych norm. Zamiast poznać siebie, zaczynamy dostosowywać życie do gotowych wzorców sukcesu i szczęścia, promowanych przez media, influencerów czy książki self-help. Odnalezienie siebie przestaje być procesem wewnętrznego odkrywania, a staje się próbą dostosowania do zewnętrznych oczekiwań, sukcesu zawodowego, finansowego czy rodzinnego.
To tak naprawdę wyścig, w którym celem nie jest zrozumienie siebie, ale zdobycie statusu autentycznego człowieka, który potrafi zarządzać sobą zgodnie z normami. Co ciekawe, odkrywanie siebie nigdy się nie kończy. Kursy, coachingi i literatura self-help zaprojektowane są w taki sposób, by proces udoskonalania siebie trwał w nieskończoność. W efekcie odnajdywania siebie staje się cyklem, który nigdy się nie zamyka, a sam proces staje się celem samym w sobie. Warto zastanowić się, czy cała obsesja na punkcie odnajdywania siebie nie prowadzi nas bardziej w stronę manipulacji niż prawdziwego samopoznania. Zamiast odkryć, kim naprawdę jesteśmy, często stajemy się produktem rynku, który nieustannie popycha nas do bycia lepszym czy bardziej autentycznym według zewnętrznych standardów. Foucault proponuje inne podejście. Zamiast odkrywać siebie, mówi o wolności, która pozwala nam na ciągłe tworzenie naszej tożsamości bez podporządkowywania się zewnętrznym schematom. Dążenie do autentyczności według obowiązujących wzorców może prowadzić do iluzji, że spełniając te oczekiwania odnajdziemy prawdziwego siebie. Foucault wprowadza pojęcie praktyk wolności. To przestrzeń, w której możemy świadomie budować swoją tożsamość, nie kierując się narzuconymi wzorcami. W tej perspektywie wolność nie polega na znalezieniu stałej odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy, ale na twórczym procesie, który nieustannie się zmienia. Właśnie w tym procesie tworzenia siebie tkwi prawdziwa wolność. Zamiast więc szukać gotowych odpowiedzi na pytanie, kim jestem, może warto skupić się na tworzeniu siebie w każdym momencie. Wolność nie jest jednorazowym odkryciem, ale codziennym wyborem. A może teraz jest ten moment, żeby zacząć tworzyć siebie na nowo. Piękne.